Witajcie w grze Satisfactory. Jestem Envix i dzisiaj będziemy kontynuowali budowę fabryk w mojej rozgrywce Project Nowa Brika, która koncentruje się na późniejszych fazach gry. Znajdujemy się właśnie w miejscówce, która gościła już w jednym z poprzednich odcinków o budowie nowej linii kolejowej. To właśnie stąd rozpoczynaliśmy budowę. Natomiast dzisiaj zajmiemy się tym oto zielonym obiektem, który jest, można powiedzieć, że nową, starą fabryką. Niedawno zakończyliśmy zmagania z budową Sulfuriki. To jest ten pomarańczowy obiekcik widoczny tam za skałą, w którym przetwarzaliśmy siarkę. I teraz nadeszła pora na zajęcie się łańcuchem produkcji elektroniki. W tym miejscu stała już fabryka o nazwie Elektronika Północ. Ona stała tutaj od początku gry, ponieważ był to obiekt, właściwie pierwsza taka fabryka, będąca czymś więcej niż tylko ciepniętym losowo zbiorem maszyn, którą w tej rozgrywce postawiłem. Teraz dodałem do niej stację kolejową, ponieważ właśnie stąd produkty z tej fabryki, czyli płytki drukowane oraz ograniczniki SI, wyruszą do drugiego obiektu o nazwie Elektronika Południe, znajdującego się tam gdzieś za tymi skałami. Niestety, cóż tutaj się podziało? Zbudowałem właśnie stację kolejową, miałem ten stary obiekt. Tamten obiekt zbudowany był pod innym kątem i zacząłem te dwa obiekty łączyć. Niestety efekt końcowy mi się za bardzo nie podobał i bardzo szybko doszedłem do wniosku, że próba doklejania czegoś nowego do fabryki, która nie była bynajmniej zaprojektowana pod jakąkolwiek rozbudowę, to przepis na katastrofę. Trzeba pamiętać, że tamta fabryka to był produkt swoich czasów. Nie miałem wtedy jeszcze zautomatyzowanego praktycznie niczego, znaczy bardzo niewiele miałem zautomatyzowane, więc liczba dostępnych części, liczba odkrytych receptur budowlanych była bardzo niewielka. I szczerze mówiąc, nie miałem też pomysłu na dalszą fazę gry. Tam potrzebowałem po prostu części na wtedy, konkretnie szybkowodów, konkretnie ograniczników SI do budowania. I nie myślałem, gdzie te części się później przydadzą. Ten plan zrodził się dopiero niedawno. I stąd właśnie pojawiła się potrzeba rozbudowy tej fabryki. A skoro starego obiektu nie dało się za bardzo dostosować do nowej roli, to znaczy, jakbym się uparł, to pewnie bym to zrobił, ale efekt nie byłby po prostu zbyt fajny. Podjąłem męską decyzję i tamtą fabrykę po prostu rozebrałem. A na jej miejscu powstał taki oto obiekt, nawiązujący trochę formą do starego obiektu. Jest podział na fabrykę dolną, fabrykę górną. Są te betonowe filary, takie dość masywne. Natomiast wybudowałem go już w oparciu o nowy plan, o to, żeby fabryka się wkomponowywała ładnie w istniejącą infrastrukturę, w oparciu o to, że mam pomysł, gdzie te części będą potrzebne, ile ich będzie potrzebne i z użyciem wszystkich najnowszych technik, jakie do tej pory opracowałem. Ten obiekt właśnie będziemy sobie kontynuować, ponieważ nie jest on jeszcze gotowy. Zajrzyjmy do środka. Tam znajduje się wspomniana stacja kolejowa. Ona służy zarówno do przyjmowania, jak i do wysyłki towarów. Największa stacja to plastik z Petroliki. Tutaj dodatkowe sztaby katerytu, ale też wysyłanie ograniczników SI do tej drugiej fabryki Elektronika Południe. I trzecia, najmniejsza stacja, ograniczniki SI, wysyłka do przyszłej elektrowni atomowej. Na razie nieużywane. Pociągi już jeżdżą, na razie nic nie robią, po prostu chciałem zapełnić trochę sieć kolejową, sprawdzić, czy wszystko prawidłowo działa. A części z tych pociągów w pierwszej kolejności trafią tutaj. Dolna fabryka. Dolna fabryka zajmie się przetwórstwem półproduktów. W tym miejscu sztaby katerytu będą przetwarzane na szybkowody. Niedaleko jest też złoże katerytu i w tym miejscu zlokalizujemy sobie huty. Huty przetwarzające ten surowy kateryt, surową rudę katerytu na właśnie dodatkowe sztaby. Będę tu także przetwarzał miedź
Miedź będzie potrzebna do ograniczników SI. A tu jest taka przestrzeń, niewielka wysokość, trzeba się było dostosować do formy terenu. Przekaźniki międzywymiarowe, jakaś dodatkowa infrastruktura. Ciekawa rzecz stanie się na górze. Przejdźmy sobie tymi schodami. Trafiamy do rozdzielni elektrycznej na parterze. Pomieszczenie sterownicze, można powiedzieć. Główna brama wyjściowa. I parter, a także pierwsze piętro z maszynami produkującymi już te najlepsze części. Ale dodatkowo tutaj coś, co jest produkowane? Niech sobie przypomnę. Aha. Sztaby miedzi na miedzianą blachę. Tak, bo miedziana blacha jest tak naprawdę potrzebna. I taki jest oto pomysł na ten nowy, stary obiekt. Można tak powiedzieć, nawiązujący formą do starego, ale zbudowany według nowych wzorów, dostosowany do obecnych potrzeb. Obok dodałem węzeł energetyczny, ponieważ linia energetyczna północna w tym miejscu będzie się rozdzielać na dwie podlinie. Początkowo ona szła tylko w tamtym kierunku, ale kiedy już planowałem całą sieć, to zdecydowałem, że tędy pójdzie taka też północna magistrala wzdłuż tego wielkiego kanionu znajdującego się tam, gdzie biegnie po prostu linia kolejowa i droga. I do tego potrzebna mi była ustandaryzowana rozdzielnia. Tutaj taka ciekawostka, obok znajduje się jeszcze druga fabryka Tibika, tak ona się Tibika nazywa po prostu. Tutaj produkuje stalowe rury. Jej nie będę przebudowywał, ona spełnia swoją rolę. Co prawda po wybudowaniu tego obiektu, no jej gabaryty trochę tak są, że ona ginie po prostu w tym zabudowaniu terenu. Można by tu jakieś piętro dodatkowe dodać, ale nie wiem, czy się na to zdecyduję, bo co nie mam takiej potrzeby. I dobra, pora wziąć się za budowanie. Zobaczymy, ile nam się uda dzisiaj zbudować. Mam nadzieję, że coś już uruchomimy. Zatem ja włączam interfejsik i wskakujemy sobie do wnętrza. Zajmiemy się najlepiej przetwórstwem tych wszystkich ród, czyli rudy katerytu oraz rudy miedzi. One są tutaj już prawie doprowadzone do miejsca docelowego, gdzie te huty będą. Na pewno ruda miedzi to jest ten taśmociąg, a ruda katerytu, cóż, ona jest tutaj wkomponowana. Włączymy sobie latarkę. O, właśnie tutaj. I jeszcze potrzebujemy ją sprowadzić na właściwy poziom, zatem najlepiej się zabierzmy za to teraz. To będzie wymagało pewnej ekwilibrystyki, ale zaraz sobie, mam nadzieję, z tym poradzimy. Ten element nie będzie widoczny, zatem możemy sobie pozwolić właśnie na jakieś takie dziwne wygibasy. Zobaczmy, jak to wyjdzie pod takim kątem. Może nie do końca. Ale zaraz sobie z tym wszystkim poradzimy. Dodam tutaj ramy fundamentu i w oparciu o te ramy fundamentu spróbujemy sobie ten kateryt sprowadzić na parter. Nie wiem, czy nam ta rama do czegoś się przydaje, ale na pewno osiągnęliśmy zamierzony efekt. Jeszcze dodamy sobie ramę filaru, żeby ten podnośnik tak nie wisiał w powietrzu. I oto jest. Oto jest nasza ruda katerytu. Automatyczny zapis. Parę razy uratował tyłek, więc niech sobie będzie, nawet jeśli skutkuje to paroma zwisami. I dobra, jest przestrzeń. Ta dziura tutaj to jest po prostu tymczasowy wlot, żebym nie musiał latać naokoło, tylko żeby się łatwo dostać do taśmociągów poniżej. Zerkam sobie w tym momencie na Satisfactory Modelera. To jest taki dodatkowy programik, który umożliwia planowanie łańcuchów produkcji i automatycznie przelicza
sobie tam wszystko, ile maszyn, ile części, skąd, dokąd wyjeżdża, jakie surowce trzeba dostarczyć. I widzę w nim, że potrzebować będziemy na pewno 9 hut przetwarzających miedź. I zaraz sobie sprawdzimy, tam jest, akurat mam zasłonięty ten jedyny fragmencik, ale chyba z tego co pamiętam 12 hut produkujących sztaby katerytu. Zaraz to sobie policzymy. Jest 45 na minutę rudy katerytu i 15 wyjeżdża, zatem jak to będzie? N ma być 160 na wyjściu, dzielone na 15. Aha, 10,66, czyli 11 pieców hutniczych. To ja już wiem wszystko. I możemy zabrać się za produkcję. To jeszcze spójrzmy sobie na obwody elektryczne, bo one są już poustawiane pod docelową produkcję. K to oczywiście kateryt, O ograniczniki SI. Miedź jest potrzebna do ograniczników SI tylko, zatem ona będzie podpięta pod ten obwód elektryczny w naszej sterowni. I tak też zaczynamy sobie budować. Pytanie, czy ja mam jakieś gotowe huty w schematach? Coś tam miałem. Tylko czy one będą na tyle kompaktowe, żeby nam się tutaj przydały? Nie bardzo. To jest bardzo taki rozbudowany design. No cóż, to będziemy budować ręcznie. Chyba że moment, zmieści nam się tutaj kreator schematów. Dobra. Ogarniemy. Produkcja. Piec hutniczy. Zacznijmy od tej strony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Będzie jeszcze sztaba miedzi. Surowcą to przerzućmy. I zaraz się tymi wlokikami zajmiemy, żeby one nam tutaj nie przeszkadzały. Kolejnym krokiem jest rozstawienie inteligentnych rozdzielaczy. Dlaczego rozdzielacze inteligentne, a nie zwykłe? Ważne jest, żebyśmy byli w stanie ustawić właśnie to, czyli żeby te maszyny zapełniały się po kolei na maksa. Chodzi o napełnienie tutaj tego bufora wejściowego. Jest to o tyle ważne, że dzięki takiej konstrukcji po prostu ten łańcuch szybciej się stabilizuje, kiedy maszyny nie są jeszcze pełne. Ze zwykłymi rozdzielaczami, o ile nie zbudujemy tutaj właśnie takiego, to się nazywa wzorzec load balancer, to dość długo zachodzi stabilizacja. Te maszyny po prostu się wyłączają, włączają, bo nie mają części. Zanim się one wszystkie ponapełniają, to schodzi trochę czasu. To pozwala częściowo uniknąć tego problemu, to znaczy najpierw na maksa dobijamy pierwszą maszynę, później drugą i tak po pewnym czasie odpala nam się już cały kompletny łańcuch produkcji. Zatem ja te inteligentne rozdzielacze stosuję tutaj na potęgę. Prąd elektryczny. Jest teraz łatwiej niż w poprzedniej wersji Satisfactory, bo możemy sobie te maszyny po prostu połączyć jedna z drugą. Nie trzeba robić żadnych takich już hardkorowych instalacji, które doprowadzają prąd. Jedyne co trzeba zrobić, to podłączyć to wszystko i gotowe.
I druga rzecz to właśnie przetwórstwo katerytu. Tutaj tych płód będzie potrzebny więcej. Aha, tylko właśnie. Bo nam się to musi wszystko zmieścić. Zatem rozstawmy w pierwszej kolejności łączniki, żeby wiedzieć, ile nam to miejsca po prostu zajmie. Ja te łączniki dosunę maksymalnie, tak aby mieć po tej stronie z kolei miejsce na rozdzielacze dla katerytu. Teraz tutaj wystarczy nam taśmociąg klasy 4, to znaczy w sumie chyba taśmociąg klasy 3 by nam wystarczył w zupełności, jeśli chodzi o przepustowość, ale na tym będą szybciej części. Ja już tak na tych głównych taśmociągach stosuję w zasadzie tylko klasę 4 albo klasę 5, w zależności od tego, jaka przepustowość będzie mi potrzebna. I nawet jeśli nie ma potrzeby na więcej, to po prostu zostaję z tym wyborem. I dobra, teraz potrzebny nam będzie kateryt. Oj, właśnie, teraz sobie rozmieścimy z kolei piece chłodnicze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Tylko przestawmy to na produkcję sztaby katerytu. Miedź nam już nie będzie potrzebna. Jest. Weźmy sobie coś. I ponownie. Rozdzielacze działające na podobnej zasadzie. Tutaj z kolei zastosuję taśmociąg klasy 5. Oj. Maszyny rozstawione, możemy je jeszcze podłączyć. I co? Żeby to uruchomić, będziemy potrzebowali zająć się teraz tymi taśmociągami. Ja je sobie na razie tak wyprowadziłem w tę stronę, ale widać, że one nam trafiły w nasz rząd maszyn. Trzeba je będzie troszkę inaczej ustawić. Ale będzie to bardzo ciekawa okazja do zapoznania się, jak zrobiłem taki taśmociąg biegnący przez filary. Tym bardziej, że zobaczcie, tego się nie da umieścić tak normalnie na po prostu fundamencie. Zatem jak takie coś zrobić? Trik jest bardzo prosty, tylko niech nam się ten autozapis przemieli. Wystarczy, że dodamy sobie kawałek ściany. Teraz w oparciu o ścianę dodajemy przepusty i kasujemy ten element. I teraz jeszcze, żeby w środku zrobić właśnie działające taśmociągi, ja sobie to zlikwiduję. O, już nawet widać, co tutaj się stało, bo mamy taśmociągi najzwyczajniej w świecie ukryte w ścianie.
Teraz, mając to już gotowe, wystarczy, że sobie ten fundament weźmiemy i zabudujemy całą konstrukcję. I już mamy nasze wyjście. Sprowadźmy to ładnie na ziemię. Zbyt pochyły. I czy my jesteśmy w stanie to sprowadzić w ogóle na ziemię? Wydaje mi się, że tak. Nie tak jesteśmy w stanie sprowadzić. Z takim podnośnikiem jest bardzo ciekawa konstrukcja, ponieważ kiedy budujemy go w normalny sposób, to nie jesteśmy w stanie uzyskać takiej kombinacji maszyn. Początkowo możliwość zbudowania takiego podnośnika to był bug w ogóle w grze, natomiast on się okazał bardzo przydatny i twórcy go najzwyczajniej w świecie zostawili. I żeby go zrobić, potrzebujemy po prostu mieć 2 punkty zaczepienia na dość niewielkiej wysokości, ponieważ tak jak widzieliśmy, nie jesteśmy w stanie tego zbudować przy takim klasycznym ustawieniu. No jest to bardzo przydatne, ja nieraz stosuję właśnie taką konstrukcję. I pozwala ona sobie radzić właśnie z takimi niewielkimi różnicami poziomów. I teraz mamy już podłączoną miedź do naszych hut. Ten drugi taśmociąg to będzie, co tutaj będzie? Ograniczniki SI, one będą... To są na pewno ograniczniki? Nie, moment. To mi tutaj będzie brakować na ten górny poziom jeszcze jednego taśmociągu w takim razie. Bowiem to są taśmociągi dostarczające miedź i szybkowód, a przecież wynik produkcji trzeba jakoś sprowadzić. A nie, dobra. Tu będzie inny bajer w ogóle. O rany, już się sam pogubiłem w tych taśmociągach. Nie, to trzeba będzie dodać, bo tutaj będzie wracać płytka drukowana, a do ograniczników SI trzeba będzie jeszcze zbudować. Mam cały ten plan w głowie, ale nie ukrywam, że niekiedy bywa to dość skomplikowane, żeby pamiętać, co się gdzie właściwie chciało postawić. Ciągnijmy jeszcze tutaj ten kateryt. Ponownie zastosuję trik taśmociągiem przez ścianę. Tylko po to, by mieć tutaj przejście ładne. Tyk. Tyk. Jest. Znajdowało się tam już trochę katerytu na taśmociągach, ale jeszcze tutaj mieliśmy niepoustawiane i ten kateryt dojechał nam do samego końca, a my potrzebujemy skopiować te ustawienia. Ogólnie najlepiej się to robi w taki sposób, że jednak buduje się jeden inteligentny rozdzielacz, konfiguruje go i później klonuje. Wtedy jest dużo łatwiej. O. I teraz to, co należy zrobić, to dodać sobie łączniki. Ten nam się źle postawił. Tu się na razie w ogóle nie musimy przejmować tymi taśmociągami, ponieważ będziemy dostosowywać je wysokością do tego, na co nam pozwoli miejsce. Widzimy, że ten najniższy poziom będzie zajęty przez taśmociągi odbierające sztaby katerytu
Zatem siłą rzeczy nie wykorzystamy ich do transportu ograniczników SI, ale przecież możemy budować w pionie. Taką instalację po prostu zrobić. Ja sobie sprawdzę, to jest klasy 5. Dobra, zatem będzie potrzebny tutaj ten taśmociąg, żeby nie szukać go w menu, to po prostu zrobimy coś takiego. Gotowe. Teraz można już tutaj podłączyć to do tych maszyn i ustawmy sobie jeszcze priorytety. To jest łącznik priorytetowy, to jest sztaba katerytu przyjeżdżająca do nas z pociągów, ale my będziemy chcieli w tym konkretnym miejscu dać jednak priorytet na kateryt pochodzący z lokalnego złoża, bo po to go przecież mamy, żeby wykorzystać. I dobra, mając taką konstrukcję, my możemy już próbować coś sobie odpalać. Zatem polećmy sobie do sterowni i siup, włączymy wydobycie. Niech ruszy miedź, niech ruszy kateryt. I włączmy sobie już od razu przetwórstwo katerytu. Ograniczniki SI w sumie też możemy włączyć, bo czemu nie? I zobaczmy, co się tutaj zacznie dziać. Chwilę będziemy musieli zaczekać, zanim ta miedź do nas dojedzie. Tutaj znajduje się właśnie taśmociąg, który powinien nam ją dostarczyć. O, i widać, że już miedź ruszyła, zaraz się ona tutaj pojawi. To, co jeszcze trzeba będzie sprawdzić, to to, czy tam ta wiertnica produkuje nam tyle, ile rzeczywiście mamy zapotrzebowanie, bo jest 30 razy 9. Łączę sobie N-em kalkulator. 30 razy 9 jest 270. Najlepiej tam po prostu polećmy i zobaczmy. W razie czego po prostu podkręcimy sobie produkcję. Zejście. Pyk. I lecimy. 120. No pewnie, to jest za mało. Ma być ile? 250 widzę. Jeśli chodzi o ten. Teraz będzie 240. Nawet tak będziemy potrzebowali. O. I teraz jest tyle, ile potrzeba. Już się zapchał taśmociąg, a zapchał się dlatego, że nic tej miedzi zapewne nie odbiera. Albo jest jakiś błąd w połączeniu. Zatem wracamy i popatrzmy sobie, co tu się wydarzyło. Wydarzyło się to, że ta miedź nie trafia na taśmociąg. Od razu sobie to zdebagujmy. O, i teraz się połączyło we właściwy sposób. A tu brakuje połączenia dalej. W ogóle brakuje połączeń. I już wszystko ruszyło. Teraz pora na zapis. Na wypadek jakby coś się miało wykrzaczyć, ale gra jest ogólnie stabilna. Tylko ponieważ gram z jednym modem klienckim do rysowania krzywych, w tym konkretnym odcinku nie jest on nam potrzebny w ogóle, to jest tam jakiś cień szansy, że gra się po prostu wykrzaczy. Drugi taki czynnik u mnie to wielkość samej fabryki, ale z tym chyba sobie poradziłem poprzez rekonfigurację po prostu ustawień engine'u gry.
I cóż, zobaczymy. Czym się teraz zajmiemy? Te sztaby miedzi trzeba odebrać i przekazać w to miejsce. Zatem najlepiej będzie, jak sobie to wszystko podniesiemy i doprowadzimy do tego miejsca. Taśmociąg klasy 4. Jest. Teraz gdzieś tutaj pomiędzy tymi będziemy musieli jeszcze ten wspornik wcisnąć. Ja to zrobię z takim delikatnym przesunięciem, aby ładnie wycentrować. O, dokładnie tak. Tutaj musielibyśmy mieć w tym miejscu. To sobie skopiujemy, żeby nie trzeba było ustawiać tego raz jeszcze, ponieważ ten podnośnik trzeba będzie minimalnie przerobić. O, on musi trafić tutaj. Zatem ustawmy sobie słup taśmociągu, żeby mieć od czego mierzyć. Jeszcze najłatwiej nam będzie, jeśli nie pamiętam, tu albo tu to potrzeba dodać. Zaraz się okaże. Jest. Teraz nakładany wspornik. I gotowe. Produkcja katerytu nam na razie się może zatrzymać, znaczy tych szybkowodów nam się może zatrzymać, ponieważ no właśnie, zapchaliśmy wszystko, co się dało. Nie mamy tu jeszcze gotowych taśmociągów, ale to nic. Tym się zajmiemy za chwilę. Natomiast zajrzyjmy na ten poziom z kolei, bo tutaj z kolei doprowadzimy to do konstruktorów. Mamy taką instalację w tym miejscu. Tu na szczęście jest dobrze wszystko. Ogólnie te konstruktory postawiłem już wcześniej, ponieważ jak widzicie, miejsca mam tyle, ile mam. Akurat gabaryty obiektu dostosowywałem bardziej do dostępnego miejsca w tej przestrzeni. Tutaj te skały nam nieco ograniczają. Niekoniecznie do tego, ile tych maszyn będzie potrzebne. Akurat nie martwię się, jeśli chodzi o montery, bo monterów potrzeba tyle, że to się wszystko nawet aż z nawiązką zmieści. Ale z tymi konstruktorami troszkę był problem. I znalazłem taki oto sposób. Tutaj jest taka niestandardowa konstrukcja, jeśli chodzi o doprowadzenie tego. I teraz będziemy potrzebowali właśnie tym elementem zarządzić. W tym miejscu potrzebujemy trochę zmienić ustawienie. I potrzebujemy je zmienić w taki, nawet powiedziałbym, sposób, na który jeszcze nie mam po prostu pomysłu. Chociaż. Mam pomysł. To jednak da się zrobić, nie trzeba tutaj jakichś piramid budować. Wystarczy, że damy
Tak, czyli najpierw do tej maszyny, a potem leć dalej. I zrobimy sobie w ten sposób, że z tego miejsca przedłużę taśmociąg tu, tu. Zobaczmy, czy gdzieś nie mam ukrytego jakiegoś takiego przybornika lepszego do budowania. Jest. To sobie pomożemy tym przybornikiem. O to chodziło. Teraz tak. I stąd będą wchodzić części wejściowe do konstruktorów. A tu będziemy je odbierać. Czyli części wyjściowe dla odmiany. Jeszcze może spróbujmy właśnie upewnić się, że to się wszystko ładnie poskłada. Tego najlepiej to będzie od razu podłączać. Tak. A tu jest w ogóle źle ustawiony. Ale tym się zaraz zajmiemy. I jeszcze w tym miejscu należy pamiętać o tym, że to będzie nam tę miedzianą blachę wysyłać do góry. Aby sobie z tym poradzić, ten jeden łącznik podniesiemy, bo tutaj musi być wyjście. Sprawdzamy sobie linię. Działa. Takie coś, gdzie jest ten taśmociąg klasy 4. Aha, to jest to. Dobrze. Stąd doprowadzamy tu. I tu zastosujemy sobie bajer z tym takim nietypowym podnośnikiem. Bo właśnie, żeby się tu ładnie nam to podłączyło. Bo nie zawsze nam to chce po prostu trafić, żeby się to ładnie spięło, ale są na to sposoby. Znaczy nie wiem, czy to akurat pomaga w jakikolwiek ale zazwyczaj jak próbowałem to do czego? Jak próbowałem to podłączać do rozdzielaczy, to się jednak udawało. A teraz nie chcę. Jeszcze raz. Aha, dobra. To się nie udawało, dlatego że byłem w innym trybie. Ale dalej, nie. Nie, teraz coś w ogóle się nie chce. Okej. Zobaczmy z tej strony, czy się będzie... Z tej strony poszło. I mamy bardzo ładne to. Jeszcze raz. To jest właśnie efekt tego, co wspominałem, że pierwotnie twórcy nie przewidzieli takiego rodzaju w ogóle taśmociągów w grze. O, i mogę coś takiego zrobić, ale to nie jest to, co nas ratuje za bardzo. Ale okej. Mam jeszcze inny pomysł w zanadrzu. Jeśli działa taki tryb, to wiedziałem, że odpowiednio ustawiony łącznik albo rozdzielacz nam tu bardzo pomoże.
Teraz jeszcze tylko ładnie sobie wyprowadźmy taśmociągi, dodajmy to. A i tu skopaliśmy, bo nie jesteśmy na równi z tym taśmociągiem. Całą tę operację trzeba powtórzyć od początku. A właściwie nie tyle od początku, co się odpowiednio ustawić. Postawić taki tymczasowy ponownie łącznik. Wziąć sobie tutaj słup taśmociągu. I zrobić ogólnie to właśnie. Jeśli nie widzicie, co tam wciskam, to trzeba po prostu mieć naciśnięty klawisz Ctrl podczas budowania i wtedy to się da tak ładnie skleić. I gotowe. Jest takie połączenie, jakie chcieliśmy. Jeszcze trzeba będzie zaradzić na lewitację tego łącznika, ale jest na to sposób. Ja często robię coś takiego, że wstawiam po prostu najzwyklejszą w świecie ramę filaru, a że mamy miejsce, to możemy sobie na to pozwolić. Gotowe. Zaraz będziemy mieć tutaj wszystkie taśmociągi podpinane. Tu jeszcze właśnie te... To jest... Ja serio, ja to ustawiłem w odwrotną stronę? Serio? To tu akurat nie pomyślałem. Co ja miałem w głowie? Nie wiem. Ale teraz kosztuje mnie to cenne minuty na rozebranie czegoś, co już postawiłem i zbudowanie jeszcze raz. Ale na szczęście idzie to dość szybko, a tu nie trzeba nawet stawiać. A nie trzeba dlatego, że to jest początkowy. Miły dla ucha dźwięk pracujących maszyn. Części powstają niemal natychmiast, mimo iż nie jest jeszcze wszystko skończone. Ale się nie przejmujemy. Na bieżąco mamy informację zwrotną, czy coś działa, czy coś się nie zepsuło, czy o czymś nie zapomnieliśmy. Więc nie jest to też takie złe z kolei. Można albo metodą wielkiego wybuchu odpalać takie fabryki, czyli najpierw budujemy wszystko, a potem się zastanawiamy. Tak odpalaliśmy sulfurikę. A tutaj w trochę innym stylu. Dużo zależy trochę też od tego, jaki to jest rodzaj części i co możemy z nimi zrobić. Okej. To można powiedzieć, że miedź już prawie jest. Jedyne, co nam zostało, to coś z tą miedzią zrobić. O rany, a tutaj się coś nam wkomponowały fundamenty. Okej, odsłoniłem bebechy. To dlatego, że dałem nie ten rodzaj fundamentu, co trzeba. Powinien mieć ten, tam było niepotrzebne przenikanie. Okej, i teraz, żeby jeszcze się zająć ogranicznikami SI, to musielibyśmy zrobić jedną rzecz, mianowicie doprowadzić tam wspomniany kateryt. Właściwie szybkowód, bo kateryt to jest tutaj. Tędy on sobie idzie. Aha, dobra, tu jest dla ograniczników SI. Dobra, czyli przewidziałem, jak to sprowadzić na dół, tylko nie zbudowałem tego taśmociągu. Dobra, więc nie jest aż tak źle, jak myślałem. Natomiast to, co jeszcze trzeba zrobić tutaj, to jakoś wyprowadzić ten szybkowodzik do góry.
szybkowody do góry to jest... To jest jeszcze do zrobienia. Temu ma służyć właśnie ten korytarz. Tylko to, co będziemy potrzebowali, to zastanowić się, jak to doprowadzić właściwie tutaj. Zajrzyjmy trochę pod ziemię i widzimy, że są tam skały, zatem trochę mamy ograniczone możliwości. A jeszcze zobaczmy tę stronę, zajrzyjmy do fundamentów. Czy jesteśmy w stanie tu przeprowadzić? Coś tam jesteśmy. Ale chyba najprościej byłoby zrobić coś takiego. Dajmy tutaj przepust. Zabuduję to, bo w sumie nie jest nam potrzebne, żeby tam zaglądać. O, i to co zrobię... Tylko właśnie. Bo ten podnośnik będzie tu za nisko. I w ogóle przydałoby nam się więcej przestrzeni w tym tunelu. Na szczęście to są bardzo grube fundamenty i możemy je też bardzo łatwo zastąpić trochę cieńszymi, mianowicie fundamentami o grubości 2 metrów. Tylko sobie przestawię wszystko i już mamy gdzie budować. Nawet to mógłbym przerobić. I nawet to przerobię. Tylko trzeba się będzie delikatnie na moment pozbyć tego. Zróbmy sobie ten kanał przelotowy i jeszcze raz trzeba tutaj wszystko postawić. Ale chwila, moment i będzie. Jest. 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 Dobra. To teraz szybkowody. Tu jest łącznik. Też będziemy potrzebowali łącznika. Już chwilę trzeba zastanowić, jak te szybkowody rozprowadzić, bo generalnie z szybkowodami jest tak, że ja je będę potrzebował w kilku miejscach. Jedne szybkowody to już idą. To jest do produkcji płytek drukowanych, ale będę potrzebował tu jeszcze odwrócić trochę kolejność sterowania, ponieważ te same szybkowody będą też zasilać produkcję ograniczników SI po tej, patrząc od tej strony lewej części budynku, a ten szyb z kolei, ten podnośnik będzie zasilał produkcję tych ograniczników po prawej stronie budynku, zatem nie wszystko pójdzie do jednego koszyka. I na dokładkę jeszcze tych szybkowodów produkuje trochę więcej niż potrzeba, a to dlatego, żeby trafiły do przekaźnika międzywymiarowego i nadawały się do budowy. Zatem ta instalacja to nie będzie wcale takie hop-siup. I aby to hop-siup się nam udało, to trzeba to chwilę przemyśleć. Niech no sobie spojrzę. Niech no podliczy, co my tam właściwie potrzebujemy. Bo jak to jest? Patrzę sobie teraz na modelera i widzę, że do płytek drukowanych będziemy potrzebowali 262,5 szybkowodów na minutę. Tam jest 7 ograniczników. Znaczy nie 7, tylko 7 monterów. Wiecie co? Zanim się zajmiemy za te ograniczniki SI, to może podłączmy te płytki drukowane, bo to nam będzie wyznaczać pewien taki poziom dotyczący tego, z czym w ogóle się... Znaczy po prostu będziemy wizualnie widzieć, ile nam wszystkiego będzie potrzebne, bo po prostu albo zostanie, albo nie zostanie. Ale żeby to zrobić, to będzie nam potrzebny na moment
A to dlatego, że te płytki drukowane będę produkował z alternatywnej receptury, która używa plastiku i szybkowodu. A widzimy, że standardowa receptura to jest jednak miedziana blacha i plastik, a miedziana blacha idzie do czego innego. I w tym celu musimy sobie skorzystać z mojej biblioteki dysków twardych, gdzie na pewno te receptury do odkrycia gdzieś mam, a to dlatego, że mam więcej dysków twardych niż potrzeba. O, i tak w ogóle to nie wiem, czy widzicie, ale jakbym się postarał, to nawet nie zauważyłem. Ja tu mam przecież sporo złóż węgla. Gumę mógłbym przewozić i z węgla i gumy produkować te płytki drukowane. Oto widzicie, to nawet się nie zorientowałem, że jest coś takiego. Właśnie tych alternatywnych receptur jest tyle, że no, można sobie dość ciekawie dobierać do różnych miejsc. Czasami korzystam rzeczywiście z jakichś takich poradników, gdzie ludzie rozkminili sobie, które z tych receptur są najlepsze względem jakichś tam konkretnych parametrów, ale nieraz pomysł się nasuwa od tak, jak spojrzymy na miejscówkę, popatrzymy, co mamy do dyspozycji i po prostu przejrzymy sobie listę receptur, a że ja wszystko mam już wynalezione, to znaczy wszystko, co na tym etapie jest dostępne, to mogę sobie właśnie tak dobierać. I o to walczyliśmy. To jest właśnie to, czego potrzebowaliśmy. Katerytowa płytka drukowana. Cóż, wybieramy nagrodę. I teraz mamy już dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Chociaż powiem wam, że szkoda, że się nie zorientowałem, że ten węgiel można by wykorzystać, bo mam dość mało zastosowań dla gumy, a produkuję jej chore ilości i nawet nie wiem, czy to by nie była lepsza tutaj receptura w to miejsce konkretne, bo naprawdę mam tutaj dosłownie tuż pod nosem dwa złoża węgla i to się naprawdę dało fajnie zrobić. Ale no cóż, mam już wszystko przygotowane pod to, to nie ma co narzekać, tylko się po prostu pogodzić i budować. I znowu trzeba zastosować ten sam patent z rozdzielaczami, tylko tym razem trzeba je zbudować w dwóch warstwach, ponieważ montery mają dwa wejścia. Zatem najpierw sobie stawiam dolny rządek. Jest. Trafiłem. Patent. Której to jest klasy? 5. Dobra. To podłączmy. To i zaraz zobaczmy, co nam tutaj wyjedzie. Deryt. Fajnie. Ile nam tego katerytu potrzeba? Znaczy szybkowodu. Kurczę, cały czas mi się myli kateryt z szybkowodem. Dobra, niech się zapełniają. W takim razie ten drugi poziom to będzie plastik. Teraz będziemy sobie rozmieszczać ten drugi rząd rozdzielaczy. Troszkę mi tu mikrofon przeszkadza, bo mam go akurat ustawionego przed sobą i się aż tak łatwo do klawiatury nie sięga. Ale poradzimy sobie. Nie takie rzeczy się robiło. Tu.
i ciągniemy drugi zestaw taśmociągów. Wprowadzanie do monterów. W tym miejscu przyda nam się spornik. On nawet chce w ten sposób zakręcać, to mu w tym pomożemy. Jeszcze tylko tutaj. I podłączenie. A żeby podłączyć, sobie pomożemy w taki sposób, że to podniesiemy. Też będzie. Możemy te maszyny sobie też spiąć. I w tym miejscu mamy już wyprowadzony obwód elektryczny. Tylko właśnie, żeby ten obwód nam zadziałał, to my go musimy doprowadzić do początku albo końca tego łańcucha. I w tym celu sobie tak ładnie przedłużymy aż dotąd. I skoro tamte włączyliśmy, to równie dobrze możemy wystartować też i to. A tu jest brak zasilania. Czemu jest brak zasilania? To znaczy, że gdzieś brakuje nam kabelka i trzeba będzie... A, tutaj, dobra. Ja już myślałem, że trzeba będzie schodzić tutaj pod podłogę do rozdzielni i w tej kabelkologii się poruszać. Pokażę wam w ogóle, jak to wygląda. Rozdzielnie budowaliśmy w jednym z odcinków. Taki typowy układ rozprowadzania kabli do poszczególnych obwodów. Jak w każdej rozdzielni tego typu. A teraz jeszcze, żeby dokończyć pracę w tym miejscu, przydadzą nam się oczywiście łączniki. I wierzcie lub nie, ale jest to pierwszy w pełni zautomatyzowany łańcuch produkcji płytek drukowanych w historii Novabryki. Gram już to tyle czasu, a do tej pory właśnie elektronikę produkowałem w taki dość prowizoryczny sposób. Można powiedzieć, że półautomat. Mam taką budowlę o nazwie programowalny automatyczny warsztat. Wspominałem już chyba o niej, gdzie mogę sobie takie ad hocowe łańcuchy produkcji zestawiać po prostu poprzez programowanie ogólnodostępnych maszyn. I tam właśnie do tej pory produkowałem i komputery, i szybkozłącza, i właśnie te płytki drukowane. Bo wszystko czekało na ten jeden element, żeby zabrać się za przebudowę tych docelowych fabryk do elektroniki. I ten moment nastał dopiero teraz, jak tyle fabryk już powstało wcześniej. Między innymi właśnie Petrolika, która produkuje nam plastik do tego wszystkiego. O, autozapis. Niech to nam się zapisze, bo żebyśmy niczego nie stracili. Wszystko już bardzo ładnie jedzie. A tymczasem możemy wrócić do obliczania ilości potrzebnego katerytu. I jakby to było zrobić, bo co ja tutaj patrzę na modelera znowu. Ok, i widzę, że do produkcji ograniczników SI z
miedzianej blachy będę potrzebować 500 sztuk szybkowodu na minutę, a do produkcji ograniczników SI z plastiku będę ich potrzebować 600. A tu potrzebuję 262,5. I co to dla mnie oznacza? Jeśli przepustowość tego taśmociągu to 780, to zobaczcie. 780 minus 260 dajmy 3. Jednak nie. Bo zabraknie nam ile? 83 sztuk, których na razie nie mamy za bardzo jak wprowadzić. Chociaż z drugiej strony mamy, bo ten taśmociąg będzie miał jeszcze pojemność i będziemy potrzebowali dopiero na górze sobie tym zarządzić, żeby te nadmiarowe szybkowody z tamtej części, na piętrze jest jeszcze pusto, ale pokażę jak ta przestrzeń wygląda. O, to ona czeka dopiero na zagospodarowanie. To trzeba będzie przesłać jeszcze na tę część. Dobra, to mamy plan, nie trzeba będzie żadnego dodatkowego taśmociągu budować, tylko maksymalnie wykorzystać to co mamy i tutaj w ten taśmociąg wepchnąć tyle ile fabryka dała, czyli 780 sztuk szybkowodu. A ile mamy z tych maszyn? To jest 60 razy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Znów 12 razy 60, 720. To widzicie, to tu trzeba nawet zrobić lepszy patent, mianowicie to wszystko rozebrać i obrócić, bo ja to zaprojektowałem, żeby w tamtą stronę jednak ten kateryt jechał. Znaczy nie kateryt, szybkowód. To się szybkowód nazywa. Kateryt to jest to, co wjeżdża. Ach. Mówić i myśleć jednocześnie, to czasem jest sztuka, nie ukrywam. O. Tego nam tutaj potrzeba. O. I na dokładkę, to właśnie stąd będzie musiał jeszcze ten szybkowód przejechać do tego, żeby maksymalnie dobić ten taśmociąg. Zatem to nam wskazuje, że tutaj na podwyższeniu potrzebny nam będzie nie łącznik, a inteligentny rozdzielacz. Oj, właśnie dlatego dobrze, żeśmy się zabrali najpierw za te płytki drukowane, bo dzięki temu wiemy, co tutaj ustawić. No, latarka jeszcze. Na tę wysokość ustawmy. Najpierw dobić tamten taśmociąg, a na wprost niech idzie nadprodukcja, a to jeszcze zrobimy takie. Też można to wykorzystać jako rodzaj wsporników. A, teraz jest za wysoko z kolei. Trzeba minimalnie obniżyć. O! Dokładnie o to chodziło. Też dobić na maksa, dobić na maksa, dobić na maksa. Tu sprowadzić na ziemię i sprowadzimy to w dobrze znany nam już sposób, czyli z kontrolem i aha. Stawiłem nie tu, gdzie trzeba. Warto to sprawdzić wcześniej, zanim się coś postawi, a nie po fakcie, bo ponownie oszczędza to trochę czasu.
dobrze? Jest dobrze. No to jeszcze raz. Podnośnik klasy 5. I teraz już nam się nie chce spasować. Ale teraz się chciało. Okej. I dobra, teraz jeszcze pociągnijmy ten taśmociąg. I tu będzie nam potrzebna jeszcze jedna rzecz, bo tak jak wspomniałem, tego szybkowodu produkujemy troszkę więcej niż potrzebujemy, a produkujemy go troszkę więcej, żeby starczyło na wszelkiego rodzaju prace budowlane. Zatem w tym miejscu też będziemy potrzebowali czegoś takiego. I teraz tutaj dobijać na maksa, a tutaj niech idzie nas produkcja. Ponownie podnieśmy to. I rozpocznijmy transfer. A co z tym kierunkiem? A tu jest akurat prosto, bo wystarczy nam dać przepust. Wystarczy nam delikatnie obniżyć i połączyć. I już pierwsza część rozprowadzania jest gotowa. Na razie te maszyny będą się bardzo mocno jeszcze zatrzymywać, a to z bardzo prostego powodu. Po prostu no nie ma jeszcze części fabryki. To ciężko, żeby się nie zatrzymywały, skoro nie ma co tego powodu odbierać. Ale to się za moment zmieni. Jeszcze raz patrzymy, dokąd to wszystko zmierza. Czy tutaj trzeba będzie zrobić tak. Ustawiajmy to mniej więcej między tymi maszynami. I już wiemy, gdzie to doprowadzić. Jeszcze zróbmy podnośniczek. I proszę bardzo, trochę katerytu już pojedzie też do góry. Tu mamy wyprowadzenie. Tu będzie jeszcze ciekawa rzecz, bo nadmiar najpierw trafi do przekaźnika międzywymiarowego, a jeśli dalej będzie nadmiar, to on będzie trafiał do niszczarki. I może nawet sobie zróbmy to teraz. Bo czemu nie? Skoro nam już tu wszystko pracuje, to możemy równie dobrze doprowadzić to do końca. Tu jeszcze 2 przepuściki, tylko zaraz nam tu autozapis delikatnie przeszkodzi. 3, 2, 1. Zwis. I odwis. Super. Będzie potrzebny nawet jeszcze inny patent. Bo ten fundament będzie musiał być jeszcze cieńszy. Tu się nie przejmuje jakąś stroną wizualną z bardzo prostego powodu. To wszystko będzie zakryte. Nie ma potrzeby tak szlifować każdego jednego drobnego elementu fabryki.
Jest. Teraz jeszcze popodłączajmy to wszystko. Najpierw ten taśmociąg, który będzie nadmiar szybkowodu już wyprowadzał do eksterminacji. A tu jeszcze jest taśmociąg, który z kolei ograniczniki SI nam będzie wrzucał do przekaźników. I dobra, teraz się trzeba zająć tym pięterkiem. Zróbmy to tak. Na razie powiem wam, że te przekaźniki są umieszczone w sposób totalnie losowy, czyli bez żadnego planu. Możemy je sobie na szczęście przesunąć. O, i to jest właściwy setup. Bo teraz mogę zrobić tak, że tutaj doprowadzić, tu doprowadzić, to zlikwidować. A to przerobić, żeby była jakaś taka część magazynowa i by to wszystko finalnie trafiało do magazynu. Ale po drodze jeszcze parę kontenerów. Nie zaszkodzi. Jakbym gdzieś tego potrzebował dużej ilości, to będzie tutaj do odbioru. Nadprodukcja dowolne. Ok, niech się zapełnia. Sobie przesunę. Tutaj dodajmy łącznik. I analogicznie z tej strony jest tutaj dość ciasno, bo ten sufit nie jest aż tak wysoko, ale na szczęście da się pracować. I jest przekaźnik. I brawo. Kateryt ma już swoje ujście i analogicznie będzie można zrobić czym? Z ogranicznikami SI, tylko to zrobimy w takim troszkę innym układzie. Mianowicie tutaj damy rozdzielacze. Dowolne nadprodukcja. Do tego sobie dostawimy kontener. I jeszcze tylko doprowadzenie taśmociągu. Ta budowa idzie nam bardzo sprawnie, aczkolwiek już godzinę 14 nagrywam. No zobaczymy w sumie. Staram się unikać takich mega długich odcinków. Zaraz zobaczymy, czy w tym miejscu powoli zmierzamy do końca, czy może ciągniemy ile fabryka dała.
A wiecie co, może dobudujemy to do końca. Co z tego, że odcinek będzie trwał 2 godziny. Alternatywa to zrobienie 2 odcinków po godzinie, więc w sumie to za różnica. Najwyżej będzie jeden taki super długi. A każdy będzie i tak oglądał tyle, ile ma ochotę, tyle, ile ma siłę. To, co go interesuje. Bo w zasadzie nam została... Co nam zostało? Już tylko ten najwyższy poziom, czyli ograniczniki SI, bo wszystko inne mamy. Płytki nam się robią, miedź nam się robi, szybkowody nam się robią. Nie ma co przedłużać. Wlatujmy i róbmy. Zwłaszcza, że prawie wszystko jest już wszystko jest wyprowadzone, bo jest i zejście, są i wejścia, jest prąd. No to nie ma co po prostu bierzemy. Gdzie są te montery? Tu są montery. Ile ich ma tu być? 5 na plastik. Gdzie jest środek tej fabryki? Tu jest środek. Narysuję sobie jakąś linię pomocniczą. Najlepiej jeszcze taką przerywaną. To znaczy, nie chodzi o przerywaną, tylko taką na granicy fundamentu, żebym miał sobie jak to wszystko odmierzyć. Finalna kontrola, aby się nie pomylić, nie budować po raz drugi wszystkiego. Gdzie jest ten monter? O, tutaj jest. Ustawię go sobie na środku tej linii teraz i potem odmierzę od niego po 2 dodatkowe montery w lewo i w prawo. Tylko zaraz. Jak ten monter wypozycjonować na fundamencie, żeby mi jeszcze miejsca na taśmociągi tutaj starczyło? O, może tak? A nie, to trzeba troszkę odsunąć, bo ja chciałem to tak równo zrobić. Ale jeszcze przyda nam się wyznaczenie... Gdzie będzie strefa piesza, to sobie tak pozaznaczamy. Ja to później jeszcze ładnie wykończę, bo na razie to jest taki gruby fundament i to będzie widać pod spodem. A trochę nie na tym mi zależy, żeby było widać taki powlekany beton od dołu. Dobra. Tylko to nie jest teraz istotne. Najważniejsze to, żeby ta fabryka zaczęła działać. Dobra, jest 5. Teraz, to ma być z tej strony ograniczniki SI z plastiku. Analogicznie trzeba będzie zrobić patent z rozdzielaczami. Dowolne nadprodukcja. Ile tego jest? A, szybkowodu potrzeba sporo. Może nawet na wszelki wypadek użyjemy tego podwójnego. Automatyczny zapis. O. Domyślny. I teraz ponownie. 2. I już za chwilę tutaj też
Wszystko wystartuje. Może nawet aż tak nie przestrzelimy tego czasu. O, bo już 5 z 10 ostatnich maszyn w zasadzie jest gotowych do pracy. Tu jeszcze trzeba tylko ładnie to wyprowadzić. O. Pyk, pyk. Zobaczmy teraz, co jest gdzie. Tu jest kateryt, tu jest plastik, dobrze. Zatem zróbmy tak, że kateryt pójdzie dołem, a sprowadzę go w takiej ładnej spiralce. I może nawet tak. A plastik pociągniemy w ten sposób. To tu trzeba zmienić tryb na domyślny, bo zakrzywienie nie zadziała w takich wąskich skrętach. Tutaj jeszcze słup. Na razie podpinam to w ten sposób. Zabierzmy się za drugą stronę. Tu będzie ciąg pieszy, zatem oznaczam go odpowiednio sobie, żeby wiedzieć, gdzie pracować. Bierzemy montera, zostawiamy ponownie tak jak wcześniej fundament odstępu. Od razu sobie go już zaprogramujmy. Tym razem na standardową recepturę. O, i się zawiesiło. Dobra, co robić? Złośliwość rzeczy martwych. Muszę odbudować kawałek od ostatniego autozapisu i za moment wracam. I jesteśmy z powrotem. Stan gry przywrócony. Właśnie po to są te autozapisy. I tym razem ten crash nie był spowodowany wielkością fabryki. To ewidentnie jakiś bug w grze. Pewnie właśnie wprowadzony przy okazji wersji 1.2, bo tam było w komunikacie Access Violation w odniesieniu do listy komend, więc coś tak jakby nie pykło. Może za szybko budowałem, ale na szczęście autozapis nas uratował. Odtworzyłem ten fragmencik, który nam zaginął w takim samym kształcie, zatem tam wszystko działa. I możemy się zabrać, mam nadzieję już bez niespodzianek, za dostawienie 5 ostatnich monterów. O, dokładnie w ten sposób. I dla odmiany trzeba powtórzyć całą operację z miedzianą blachą tym razem. I również szybkowodami. Zastosujmy analogiczny układ. Bo skoro jest i działa, no to czemu by go nie zduplikować? Gdzie jest ta logistyka? Tu jest inteligentny rozdzielacz. Nadprodukcja. Dowolne. Zgadza się, teraz jeszcze tutaj od razu podnosimy. W sumie dałoby się to wszystko w schematy popakować, ale schematów mam już tyle czasem. Nawet jeśli mi to trochę przyspieszy pracę, to zwyczajnie mi się nie chce, bo później trzeba tym wszystkim lawirować. I dzisiaj mam chyba taki dzień.
że chcę sobie po prostu twórczo pobudować. O, a po co mi piła łańcuchowa? Nie jest mi ona potrzebna do niczego. A, i tu jeszcze trzeba połączyć szybkowody, bo one... Myśmy je wprawdzie doprowadzili, ale tu jeszcze nam brakuje takiego jednego drobnego elementu, mianowicie tego. Co? Hej, hej. Tu dojeżdża. Okej, zatem tu się coś nie podłączyło. Może trzeba po prostu po kawałku, bo czasami ta kolejność budowania ma jednak znaczenie, ale nie. Tutaj się ewidentnie coś... A, okej, już widzę. Widzicie, zrobił nam się w ścianie taki. Dobra. Jest. I teraz mamy dokładnie to, co chcieliśmy. I tak jak wspomniałem, tu będzie jedna drobna zmiana, bo ten szybkowód, on nam będzie też potrzebny tam dalej, ale zrobiłbym to w taki sposób, żeby najpierw tutaj napełnić tę maszynę, a dopiero jak będzie nadmiar, to żeby on jechał sobie i dobijał jeszcze tamten kolejny rządek monterów. A tu podłączmy jeszcze blachę i popatrzmy. To też trzeba będzie te klasy drugiej dać, bo jest ponad 100 na minutę, czyli więcej niż przepustowości. Taśmociągu klasy pierwszej, a jak już robię tym, to najlepiej dać w obu. Ok, i do tego zasilanie. Słup energetyczny. Automatyczny zapisów. Przez chwilę myślałem, że znowu się gra zawiesi, ale na szczęście napis nie kłamie. I co? I teraz zostało już nam naprawdę niewiele do samego końca. Nie sądziłem, że uda nam się wszystko w tym odcinku zbudować. Myślałem, że zbudujemy sobie tylko jakiś fragmencik, a tu proszę, co prawda odcinek trochę długawy. Ale z takiego radosnego budowania wyszło nam, że rzeczywiście odpalimy tę produkcję. I tu jeszcze trzeba będzie zrobić takie coś, że żeby nad windą nam się to wszystko połączyło, bo akurat tutaj będzie właśnie ten taśmociąg sprowadzający ograniczniki SI na dół. I jakoś trzeba to będzie zrobić sensownie. W taki sposób. 4. Czemu by nie wykorzystać właśnie
punktów na taśmociąg w tym miejscu. O, jest. Teraz nawet do tego... zastosujmy tę ścianę. Stylizator, jeszcze dajmy jej analogiczny kolor. No i proszę, i pomysł pojawił się w zasadzie sam. Stąd już tylko sprowadzenie tego na parter. Tutaj też symetrycznie. Tu jeszcze to wszystko połączyć. Jest. Jest. I proszę, proszę, proszę. Meta już jest tak blisko. To jeszcze tylko zróbmy porządek z tym szybkowodem. Jak go tu przeprowadzić, żeby to było ładnie. Dajmy tutaj. O, i wiecie co? Tutaj zamiast tego fragmentu dostawię łącznik. I wtedy już wszystko będzie ładnie gotowe. Przetargajmy jeszcze szybkowody. Duże było przejście. Wróćmy to. I na tym piętrze wszystko jest gotowe. Oczywiście jeszcze pozostanie wykończenie wizualne, ale to, co chcieliśmy, to jest. Jeszcze upewnijmy się, że te ograniczniki to mają dokąd pojechać, bo tu zostało nam jeszcze taki drobny elemencik, mianowicie sprowadzenie tego na dół. Podłączenie. Tu już możemy zaślepić i wiemy, gdzie to wszystko się będzie znajdować. Mianowicie tutaj, tutaj, tutaj pojawią się podpory. Tu potrzebujemy wyjechać na ten poziom. I tu również potrzebujemy być na tym poziomie. Taśmociąg klasy 4. Można i tak. Nie wszędzie muszą być podnośniki. I brawo. Zobaczmy sobie teraz na całą konstrukcję.
Tutaj płytki drukowane, tutaj ograniczniki. To wszystko sobie będziemy mogli zobaczyć po zejściu na poziom niżej. I w pierwszej kolejności trafia to do kontenerów na stacji kolejowej. Ograniczniki, tutaj płytki, to z nich będą ładowane pociągi. Właściwie już są, bo to wszystko jeździ praktycznie. A dopiero jak się to napcha, to zadziała ten mechanizm. On przynajmniej jeśli chodzi o ograniczniki SI, to nam je cofnie do przekaźników międzywymiarowych, a to możemy zabudować, bo nam tam już nie będzie potrzebne. Ukrywamy wszystko w ścianie, a to co naprawdę nam będzie zbywać, to trafi do niszczarek. I w ten sposób Elektronika Północ zaczęła ponownie działać w nowej odsłonie, z dużo większymi możliwościami, z dużo większą ilością części. Widać, że jeszcze co nam pozostało? Niszczarki nie pracują. To je sobie załączmy, bo czemu nie? Skoro mamy wszystko... A nie, one pracują. Co tam się... Wszystko jest włączone. A to sobie od razu jeszcze zdebagujemy. Co tam się podziało, że... Aha, podziało się to, że nie zaprogramowaliśmy sobie tego. Nadprodukcji. Tutaj pojadą tylko ograniczniki SI. O. I w ten sposób to wszystko będzie. Zatem teraz już można powiedzieć, że Elektronika Północ działa. Działa, może jeszcze nie z pełną mocą, bo te maszyny się teraz będą potrzebowały rozkręcić. Widać tutaj zresztą, że zanim to się wszystko ustabilizuje, to chwila minie. Pewnie jeszcze trzeba będzie coś doregulować tu i ówdzie. Ale odzyskałem możliwość produkcji ograniczników SI. Szybkowody mam jeszcze w jednym miejscu produkowane. I mam już pełną automatyzację płytek drukowanych, które z kolei przydadzą mi się do komputerów. Jest co wysyłać. Zatem teraz ja to sobie wizualnie wykończę, a gdzieś niebawem będziemy jechać sobie na południowe fronty do tym razem Elektroniki Południe. Zastanawiam się jeszcze, bo tutaj tuż obok znajduje się na najwyższym wzgórzu świata złoże uranu, które będę chciał eksploatować. I nie wiem, może po prostu założę placówkę wydobywczą już tak przyszłościowo pod ten uran. O, to wzgórze widać gdzieś tam za szybą. Bo skoro już tu jestem, no to czemu by tego nie zbudować, żeby później nie jeździć specjalnie tylko po to, by nadgonić. I dopiero wtedy wezmę się za Elektronikę Południe. Być może właśnie tak zrobię, ale to sobie jeszcze daje czas do zastanowienia. Zatem mamy fabrykę. Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko kończyć nasz odcinek. Zerknijmy sobie jeszcze na zewnątrz. Ostatni rzut oka. Tak wygląda ten obiekcik w całości. I ja bardzo dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tej rozgrywce. Dzisiejszy odcinek wyjątkowo długi, ale zrealizowaliśmy nawet więcej niż planowałem, bo skończyliśmy de facto cały łańcuch produkcyjny.
I jeśli podobają Wam się te treści, jeśli podobają Wam się te filmy, to zapraszam do lajkowania, zapraszam do komentowania i zapraszam do subskrybowania, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału i docieraniu do kolejnych graczy. I cóż, trzymajcie się i do zobaczenia niebawem na kolejnych placach budowy. Cześć!